O, chyba teraz jesteśmy. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Wita Speedway Manager. Witamy z Łodzi. Wielki hit dzisiaj w pierwszej lidze. No właśnie, wbijamy się na ten hit. Godzina 17:30. Speedway Hojny Łódź kontra KSG Górnik. Mecz na samym szczycie, jeżeli chodzi o pierwszą ligę. I o tym zaraz na pewno parę słów opowiemy. Mam nadzieję, że będzie w trakcie meczu trochę czasu na to, aby poopowiadać, co tam słychać w poszczególnych klubach. Jak do tego doszło, że obydwie te drużyny znalazły się na szczycie, ale tymczasem bieg numer 1 przed nami. Steven Goret i Charlie Giede po stronie gospodarzy. To para Speedway Hojny Łódź. Naprzeciwko nich Tadeusz Tarasiewicz i Antoni Kowalik. Mocna para drużyny gości. Natomiast pierwszy bieg kończy się wynikiem 5-1. Gospodarze nie dają szans, wykorzystują ten handicap pierwszego biegu, można powiedzieć. Giede Goret 5-1. Pięknie pojechali parą, zdecydowanie wygrali start i dowieźli do mety 5 punktów. Może przedstawmy składy. Goście pod jedynką Antoni Kowalik, 2 Tadeusz Tarasiewicz, 3 Michael Jordan, 4 Igor Johnson, 5 Łukasz Śmielak, 6 Łukasz Brem, 7 Kasper Bagiński i na rezerwie Bolesław Ogrodnik. A przed nami już będzie bieg numer 2. Łukasz Bem i Kasper Bagiński to para gości, to juniorzy gości. Natomiast po stronie gospodarzy Scott Outrey i Nikolaj Heiselberg. Zwłaszcza ten Nikolaj Heiselberg, no to jest obecnie gwiazda, jeżeli chodzi o pierwszą ligę, jeżeli chodzi o zdobycze punktowe juniorów. 5-1 po pierwszym biegu. Piękna, słoneczna pogoda w Łodzi, co na pewno sprzyja gospodarzom, dlatego że no mają tor twardy, więc będzie pewnie twardy jak beton. Tymczasem no niespodzianka, para gości wygrywa. Kasper Bagiński ogrywa Heiselberga i Outreya, Bagiński i Bem. No nie wiem, że jestem zaskoczony. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, która miałaby wcześniej miejsce, aby właśnie para Speedway Hojny Łódź przegrywała u siebie. No ale jadą osłabieni. Nie ma Nazara Parnickiego, kontuzjowany przed tym meczem, no więc można powiedzieć, że dla gości to w sumie dobra informacja, bo para Speedway Hojny Łódź to bardzo mocna ekipa. Zobaczmy sobie, jak właśnie wygląda tabela. KSG Górnik, drużyna, która po 10 kolejkach zgromadziła 20 punktów. Na miejscu drugim właśnie Speedway Hojny Łódź, punktów 18. Dość powiedzieć, że KSG Górnik przegrał swój pierwszy mecz dopiero w rundzie 11. Nie, przepraszam, w rundzie 9 bodaj, w rundzie 8 z Orłami Radzia, no więc seria 8 meczów bez porażki. Bieg numer 3 przed nami i wygrywają gospodarze 4-2. Brem i Andersen ogrywają parę gości Michaela Jordana i Igora Johanssona. Bieg bardzo ładny, wyrównany, piękną rywalizację tutaj o 1 punkt stoczył Hans Andersen z Igorem Johanssonem. Ostatecznie Hans Andersen utrzymał trzecią lokatę pomimo mocnych nacisków zawodnika gości. W tym momencie mamy 11-7. Tymczasem pierwszy pojedynek pomiędzy tymi drużynami zakończył się zwycięstwem. Gdzieś to mieliśmy przygotowane, ale już teraz w tym momencie możemy na to zerknąć. W czwartej rundzie spotkały się te drużyny na stadionie KSG Górnik. Wówczas mecz zakończył się zwycięstwem 48-42. Ekipa Rechy ograła Araj Speeda. Tymczasem bieg numer 4, który zakończy tą pierwszą serię startów. Nikolaj Heiselberg i Freddy Lindgren kontra Kasper Bagiński i Łukasz Śmielak. Łukasz Śmielak, gwiazda zespołu Rechy, przegrywa. Generalnie goście przegrywają 4-2. Czwarty bieg, w tym momencie 15-9 prowadzi drużyna Araj Speeda. Freddy Lindgren, pewna wygrana, na miejscu trzecim Nikolaj Heiselberg. Przed nami bieg, a więc zakończyliśmy tą pierwszą serię startów 15-9. Druga seria startów, bieg numer 5, z pola pierwszego Tadeusz Tarasiewicz, z pola drugiego Hans Andersen, z pola trzeciego Antoni Kowalik i spod płotu Emil Breum. Zobaczymy, czy... Podejrzewam, że jeszcze nie będzie rezerw taktycznych po stronie gości. 15-9
Jeżeli chodzi o drużynę Speedway Hojny Łódź, krótka charakterystyka, no multimedalista, jeżeli chodzi o rywalizację w Speedway Manager, 27, chyba nawet 28 sezon w Elicie. No i tutaj gwiazdy tego zespołu to oczywiście Freddy Lindgren, akurat jego wybraliśmy, a nie Charlie'ego Giedę, dlatego że to świetnie rozwinięty 28 lat, czyli jeszcze naprawdę wiele sezonów przed nim dobrej jazdy w Speedway Manager. Tymczasem wróćmy do tego, co dzieje się jesteśmy w Łodzi. 5-1 wygrywają gospodarze. Kolejny bieg, 20-10 tym samym. Tarasiewicz i Kowalik przegrywają. Tarasiewicz zaliczył taśmę, Kowalik nie był w stanie nawiązać walki z Bremem i z Hansem Andersenem. Na pewno ta taśma Tarasiewicza wprowadziła mały niepokój w szeregi w ogóle tej pary, no i dlatego nie układało się to na pewno po ich myśli. Tymczasem bieg numer 6. Charlie Giede i Steven Goret kontra Łukasz Bem i Łukasz Śmielak. Łukasz Śmielak to z kolei gwiazda zespołu Rechy. Może będzie okazja po biegu 7 pokazać sylwetkę tego zawodnika, a także sylwetkę juniora Kaspra Bagińskiego, który dzisiaj odważył się wygrać na torze w Łodzi. Gratulacje wielkie dla Kaspra Bagińskiego. Ograł juniora Nikolaja Heiselberga, który ma średnią bodaj powyżej 1,7. Myślę, że na to też pora będzie zerknąć. Tymczasem 3-3 w biegu 6. Charlie Giede i Steven Goret przegrywają z Łukaszem Śmielakiem. Łukasz Bem na ostatnim miejscu. Junior, no można się było tego spodziewać. Próbowali gospodarze nawiązać walkę. Tymczasem się nie udało. Łukasz Śmielak, tak jak wspominaliśmy, to gwiazda drużyny Rechy. No właśnie, KSG Górnik to drużyna, która z kolei 9. bodaj sezon jedzie w Elicie. Jeszcze bez sukcesów, jeszcze bez medalu tak naprawdę. No ale weszła, ponieważ awansowała drużyna Rechy w tym sezonie, no to powiem szczerze, że weszli naprawdę ostro do pierwszej ligi, podobnie jak w tamtym sezonie Piotery. Tymczasem bieg numer 7, Jordan Johansson kontra Lindgren i Scott Outrey. No to chyba remis max, jaki może wyciągnąć drużyna czy para gospodarzy, albo goście może w końcu odniosą zwycięstwo. Nie, 3-3. Tylko i wyłącznie w biegu juniorskim udało się gościom wygrać, co ciekawe, potem już niestety jest nie najlepiej, zwłaszcza, że przegrywają różnicą 10 punktów, a tak jak zwracaliśmy na to uwagę, 6 punktów w zasadzie przewagi. W tym momencie 4 punkty w dwumeczu na plus dla drużyny Speedway Hojny Łódź. Piękne zawody w Łodzi. Na razie no nie ma jakichś niespodziewanych zwrotów akcji, nie ma literek, nie ma upadków, defektów. Może to nastąpi w drugiej części tych zawodów. Jesteśmy po drugiej serii startów. 26-16 prowadzi Speedway Hojny Łódź przeciwko drużynie KSG Górnik. KSG Górnik jest aktualnym liderem pierwszej ligi. Przypomnijmy, dopiero w 8. rundzie ta drużyna zanotowała porażkę. Bieg numer 8, Kasper Bagiński i Tadeusz Tarasiewicz kontra Nikolaj Heiselberg i Steven Goret. Pora chyba, aby goście zaczęli odrabiać straty. Tymczasem 4-2 wygrywa drużyna Speedway Hojny Łódź. 30-18. No powiem szczerze, że ten hit pomału zaczyna no, być takim meczem do jednej bramki. Może menadżer gości spróbuje dokonywać rezerw taktycznych. Zobaczymy, może czeka na sam koniec, może w drugiej, może zmiana taktyki, może, no właśnie, może. Pytanie, co tam się dzieje w boksie drużyny gości, co się dzieje w boksie drużyny gospodarzy. Na pewno pełne skupienie, na pewno pełne emocje. Natomiast 30-18 po 8 biegach. Bieg numer 9. Łukasz Śmielak, Łukasz Bem kontra Emil Breum i Hans Andersen. Jak do tej pory, jeśli chodzi o zdobycze punktowe. O, chwilę, zanim przejdziemy do zdobyczy punktowych, to myślę, że warto właśnie zerknąć na sylwetkę Łukasza Śmielaka, zawodnika KSG Górnik, 33 lata. Ładnie skonfigurowany, powiem szczerze, ładnie wytrenowany, a tutaj bardzo ładnie skonfigurowany. Parametry również są w normie. No i zawodnik, który jest od 10 roku życia wychowankiem drużyny KSG Górnik. Tymczasem przenieśmy się, rekord toru pobija Emil Breum, szanowni Państwo, ale ma mecz drużyna gospodarzy, niesamowite. Kolejny bieg, który zakończył się remisem 3-3. Hans Andersen zaliczył w tym biegu defekt, a więc zaczyna się w tej drugiej, może to jest zapowiedź właśnie wielkich emocji w drugiej części tych zawodów, mianowicie defekt, a Emil Breum pobija rekord 3-3, 33-21.
w tym momencie zdecydowanie bonus pozostaje, albo w zasadzie komplet 3 punktów pozostają w Łodzi. Jak to wpłynie na tabelę ligową? Zerknijmy właśnie, co się wydarzy, jeżeli drużyna Speedway Hojny Łódź wygra za 3 punkty. Przepraszam. Zanim natomiast wrócimy do tabeli, mamy przed sobą bieg numer 10, a w nim Freddy Lindgren z pierwszego pola, no i tutaj, bieg 10 już jest, przepraszam, za nami, 4-2, wygrywa ten bieg drużyna gospodarzy. Charlie Giede i Steven Goret ogrywają Igora Johanssona i Michaela Jordana. No tymczasem drużyna z Łodzi zaczyna powiększać swoją przewagę, a mecz faktycznie jest do 1 bramki. Wydawało się, że będzie to pojedynek na styku, ale trzeba powiedzieć, że tą drugą część sezonu, tą rundę rewanżową drużyna Arise Speedway ma naprawdę mocną. Oni z kolei zanotowali 2 porażki w pierwszych bodaj 4 czy 5 kolejkach i chyba tak, w 4. rundzie zanotowali drugą porażkę i od tamtego momentu są drużyną niepokonaną. Bieg 11, Freddy Lindgren, Scott Outrey kontra Antoni Kowalik i Tadeusz Tarasiewicz, 37-23 i remis, a więc 40-26 prowadzi już w tym momencie drużyna Speedway Hojny Łódź. Ciekawy pojedynek, nie ma niestety menadżera Rechy na tym meczu. Szkoda faktycznie, że go nie ma, że nie może na bieżąco reagować, że nie może tutaj dokonywać zmian. Może ma jakiegoś asystenta, trudno powiedzieć. W każdym razie podejrzewam, że obowiązki zawodowe mogły tylko wziąć górę, ewentualnie rodzinne oczywiście też mogły wziąć górę właśnie przed tym, żeby się pojawić na tym meczu. Ale pozdrawiamy menadżera Rechy, pozdrawiamy Arise Speeda, no pozdrawiamy wszystkich gości obecnych tutaj na tym pojedynku. 40-26, bieg 12, Hans Andersen i Nikolaj Heiselberg kontra Łukasz Bem i Michael Jordan. Czy w 12 biegu już drużyna gospodarzy zapewni sobie, można powiedzieć, zwycięstwo? No, wiadomo jest, że tutaj zawsze można troszkę poteoretyzować, jeszcze matematyczne szanse są, natomiast no, w Speedway Manager aż tak bardzo algorytm nie byłby złośliwy. 4-2, kolejna wygrana gospodarzy, tym samym 44-28. Świetne zawody jedzie junior Nikolaj Heiselberg, 5 punktów, no kapitalnie Freddy Lindgren punktów 9, Charlie Giede, no nie ma tutaj w zasadzie słabych punktów, Scott Outrey, ale to można było zakładać, że on tutaj różnicy w tym meczu nie zrobi. A więc bez Nazara Parnickiego i tak drużyna Speedway Hojny Łódź jest mocna. Tymczasem w drużynie gości no, Łukasz Śmielak, 7 punktów, zawodnik, który ma najlepszą średnią biegopunktową w całej... który ma najlepszą średnią biegopunktową w całej pierwszej lidze, średnia 2,4. No dzisiaj co prawda przywozi 2, 3, czyli jest na pewno w formie, czyli to są ważne, cenne punkty, natomiast no generalnie rzecz biorąc brakuje tutaj jeszcze kogoś po stronie gości, kto mógłby dać taki sygnał do boju. Charlie Giede po raz kolejny, zawodnik z Łodzi pobija rekord toru. No powiem szczerze, zawodnicy z Łodzi zaczynają się bawić tym meczem i w tym momencie, w 13 biegu, pobijając rekord toru, Charlie Giede zapewnia 3 punkty drużynie Speedway Hojny Łódź. A więc no, przeanalizujmy sobie to, co się wydarzy, albo jak wpłynie w tym momencie ta wygrana Speedway Hojny Łódź na tabelę. 21 punktów, no i a z KSG Górnik 20, a więc w tym momencie obejmą prowadzenie. Pierwszy raz w tym sezonie chyba pierwszy raz w tym sezonie w ogóle KSG Górnik straci pozycję, pierwszą pozycję, bo w zasadzie od samego początku, od początku sezonu wjechali bardzo mocno. No właśnie, tutaj zobaczmy, Nikolaj Heiselberg, Nazar Parnicki, tak, zawodnik, który też ma średnią powyżej 1, nieobecny dzisiaj. W biegu 14 Scott Outrey i Emil Breum kontra Igor Johansson i Kasper Bagiński. Przystanie 48-30. No już w tym momencie gratulujemy oczywiście Arise Speedowi 3 punktów. W tym momencie 51-33, 3-3 w biegu 14. Wygrywa Emil Breum, Johansson i Bagiński. No, zwłaszcza Bagiński tam ograł Scotta, natomiast Igor Johansson nie był w stanie niestety nawiązać walki z Emilem Breumem, co skończyło się ostatecznie remisem 3-3. Brakuje seniorów, brakuje armat w drużynie gości na pewno. To wszystko powoduje, że ten hit
no liczyliśmy, że będzie na styku, kończy się pewną wygraną gospodarzy. Ostatni, 15 bieg, Emil Breum, Charlie Giede kontra Łukasz Śmielak i Michael Jordan. A więc 3 punkty w Łodzi w tym momencie zmienią się miejscami w tabeli. Speedway Hojny Łódź obejmuje prowadzenie i czyżby to oznaczało, że to będzie kolejna droga do mistrzostwa? Zobaczymy, czas pokaże. Tymczasem w ostatnim 15 biegu Nikolaj Heiselberg zastąpił ostatecznie, już nie pamiętam kogo, ale Charlie Giede generalnie rzecz biorąc na miejscu trzecim. Jeszcze Heiselberg wygrywa 4-2, ostatecznie gospodarze wygrywają w tym meczu 55-35. Gratulacje, 20-punktowa różnica, jesteśmy zaskoczeni, nie spodziewaliśmy się, że tak gładko gospodarze wygrają. No bohaterem Breum, Lindgren, Giede, no w zasadzie cała drużyna jest bohaterska. Nikolaj Heiselberg 8 punktów. W drużynie gości jedynie dwucyfrówkę przywozi Łukasz Śmielak, punktów 11, Michael Jordan punktów 7. Bardzo ładny występ juniorów i tu trzeba pochwalić Bema i Bagińskiego, którzy w sumie 6 punktów z bonusem